Czy istnieje coś takiego jak siła Coriolisa? Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Wyjaśnienie tej nieoczywistej odpowiedzi na oczywiste pytanie wymaga lepszego poznania tego zjawiska. I dziś zapraszam na krótką opowieść o tym, czym tak naprawdę jest efekt Coriolisa. Naukowcy już w XVII wieku, de facto na długo przed urodzeniem samego Gasparda Coriolisa, zaobserwowali pewne ciekawe zjawisko. Kiedy wprawimy jakiś przedmiot w ruch w obracającym się układzie odniesienia, to pomimo iż przedmiot ten będzie poruszał się prosto, jak na grafice po lewej stronie, to dla obserwatora znajdującego się w tymże układzie i obracającego się razem z nim, spójrzcie teraz na prawą stronę, tor jego ruchu będzie zakrzywiony. Przykład? Proszę bardzo. Nie przez przypadek efekt ten często ilustruje się na naszej planecie. Ziemia, obracając się wokół własnej osi, tworzy taki właśnie układ. Jeśli stojąc w tym miejscu rzucimy jakiś przedmiot z dużą siłą w kierunku północnym, oczywiście zakładając, że nie będą działać na niego żadne inne siły, to tor jego ruchu będzie wyglądał tak. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zadziałała na niego jakaś siła, która sprawiła, że tor ten odchyla się w prawą stronę. W rzeczywistości jednak przedmiot ten porusza się cały czas prosto, ale dla obserwatora znajdującego się na Ziemi droga ta wydaje się zakrzywiona. Na półkuli północnej w prawo, a na południowej w lewo. Ale dlaczego tak się dzieje? Klucz do zrozumienia istoty zjawiska to różnica prędkości. Zobaczmy to na prostym przykładzie. Każdy punkt poruszający się po okręgu ma jakąś prędkość. Nazywamy ją prędkością liniową. Weźmy koło oraz dwa punkty, czerwony i zielony. Obróćmy całość o 360 stopni. Oba punkty pokonały swoją trasę w tym samym czasie, ale przebyta przez nie odległość jest inna. Czerwony pokonał znacznie dłuższy dystans niż zielony. Jeżeli czas jest ten sam, a odległości się różnią, to różnić musi się także prędkość, z jaką punkty się poruszają. I te właśnie punkty obrazują różnice w prędkości liniowej miejsc znajdujących się na różnych szerokościach geograficznych. Spójrzcie na naszą planetę. Obraca się ona wokół własnej osi z zachodu na wschód ze stałą prędkością kątową 361 stopni w ciągu 24 godzin, ale punkty znajdujące się na różnych szerokościach geograficznych będą poruszać się po okręgach różnej długości z różnymi prędkościami. Będąc na równiku, poruszamy się znacznie szybciej niż gdybyśmy znajdowali się na przykład w okolicy koła podbiegunowego, bo znajdujemy się zdecydowanie dalej od osi obrotu naszej planety. Pokonujemy dłuższą drogę w takim samym czasie, więc nasza prędkość siłą rzeczy musi być większa. Podsumowując, nasz rzucony z tego miejsca przedmiot wyląduje gdzieś tutaj, bo punkt ten porusza się z mniejszą prędkością niż miejsce, z którego rzucaliśmy, a przedmiot, dopóki nie zadziała na niego inna siła, zachowa swoją prędkość liniową, którą miał z nami w tym początkowym miejscu. I to jest właśnie efekt Coriolisa. Nazywanie go siłą, pomimo że nierzadko stosowane jest nawet w podręcznikach szkolnych, nie jest poprawne, bo tak naprawdę na obserwowany obiekt nie działa żadna dodatkowa siła. Obiekt ten w przestrzeni porusza się prosto, ale my, znajdując się na wirującej Ziemi, widzimy to inaczej. Jeżeli już koniecznie będziemy chcieli użyć słowa siła, to możemy nazwać efekt ten pozorną siłą bezwładności. Często słysząc o tym zjawisku, myślimy, że ma ono wpływ jedynie na pociski wystrzeliwane na dalekie dystanse, ale tak naprawdę jego efekty są zdecydowanie bardziej powszechne i towarzyszą nam na co dzień. Wymieńmy sobie kilka z nich. Passaty, czyli wiatry wiejące od strefy wysokiego ciśnienia w okolicy zwrotników ku niskiemu ciśnieniu w rejonach równikowych, są odchylane przez efekt Coriolisa, co sprawia, że na półkuli północnej wieją z kierunku północo-wschodniego, a na południowej z kierunku południowo-wschodniego. Kierunek obrotu cyklonów, czyli układów niskiego ciśnienia, i antycyklonów, układów wysokiego ciśnienia, jest również wynikiem działania efektu Coriolisa. Na półkuli północnej cyklony w przeważającej większości obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a antycyklony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy na półkuli południowej jest odwrotnie. Może słyszeliście kiedyś o tym, że cyklony tropikalne nigdy nie powstają w okolicy równika.
Jest to prawda i dzieje się tak dlatego, że w pobliżu równika efekt Coriolisa jest bardzo słaby, więc nawet przy sprzyjających warunkach pogodowych cyklon tropikalny nie może powstać. Jeśli będziecie chcieli, to kiedyś wrócimy do tego tematu. Kolejnym bardzo ciekawym przykładem jest działanie efektu Coriolisa na prądy oceaniczne. Tego, że są przez niego odchylane, można się łatwo domyślić, aczkolwiek wpływ tej pozornej siły na ruchy wody w oceanie jest dużo większy. Prądy płynące wzdłuż wybrzeży po zachodniej stronie oceanów są znacznie silniejsze, węższe i głębsze niż prądy występujące u wschodnich brzegów. Zjawisko to nazywane jest zachodnią intensyfikacją prądów morskich i powodowane przez efekt Coriolisa, który spycha prądy w kierunku zachodniego brzegu oceanów. Samoloty muszą uwzględniać efekt Coriolisa i korygować trajektorię lotu. Tak naprawdę większy wpływ na samolot mają wiatry niż sama siła bezwładności, ale ich kierunek w dużym stopniu jest od niej zależny, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej. W korytach dużych rzek na półkuli północnej mocniej podmywane są prawe brzegi, a na południowej lewe. Przykład dobrze nam znany, czyli balistyka dalekiego zasięgu. Strzelcy wyborowi i artylerzyści muszą uwzględniać efekt Coriolisa podczas celowania. Ten przykład będzie trochę nietypowy i może niektórych zaskoczyć. Efekt Coriolisa działa nie tylko na ciała poruszające się równolegle do powierzchni Ziemi, ale także na takie, które spadają. Pamiętacie, jak mówiłem, że kluczowa jest różnica odległości od osi obrotu Ziemi? Spadające przedmioty również przybliżają się do niej, zachowując swoją dotychczasową prędkość liniową, która jest większa niż dla punktów położonych niżej. Wierzchołek wieży Eiffla jest częścią większego okręgu niż jej podstawa. Oba punkty poruszają się z takimi samymi prędkościami kątowymi, determinowanymi przez obracającą się Ziemię, ale różnymi prędkościami liniowymi. I tak dla przykładu, ciało upuszczone ze szczytu Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Polsce i całej Unii Europejskiej, spadnie przesunięte o około 7 cm na wschód, jeśli uwzględnimy wyłącznie efekt Coriolisa. Istnieje również bardzo popularny, często powielany w podręcznikach mit, według którego woda spuszczona ze zlewu będzie wirować zawsze w określoną stronę, zależnie od półkuli, na której tenże się znajduje. Niestety, jeśli ktoś w tę teorię wierzył, muszę go rozczarować. Wpływ efektu Coriolisa na wodę w naszym zlewie jest stanowczo zbyt mały, aby tak się działo. Tak naprawdę to, w którą stronę będzie się kręcić spływająca woda, zależy wyłącznie od kształtu zlewu, no i ewentualnie rury pod nim. W wielu miejscowościach położonych na równiku, często jako atrakcja turystyczna przeprowadzane są udawane pokazy, w których to właśnie w dwóch zbiornikach znajdujących się na różnych półkulach spływająca woda tworzy wir w różne strony. Niestety jest to oszustwo mające na celu wyłącznie uatrakcyjnić dane miejsce. W misach tych faktycznie woda spływa inaczej, ale wynika to z faktu ich odpowiedniego wyprofilowania, jak tutaj, lub jeśli dla uwiarygodnienia używana jest tylko jedna misa, wlewania wody w odpowiedni sposób, a następnie wyciągania korka, zanim zdąży się ustabilizować. Zobaczcie sami. Jeśli w zlewie nie możemy zaobserwować efektu Coriolisa, to czy jest jakiś sposób, w który można dowieść jego istnienia? Oczywiście, takie sposoby są i warto je zapamiętać, bo zjawisko to dowodzi wprost kulistości Ziemi, która w obecnych czasach zaskakująco często poddawana bywa w wątpliwość. Dowieść występowania pozornej siły Coriolisa możemy na przykład poprzez obserwację wahadła Foucault. Jest to po prostu obciążnik zawieszony na długiej lince i wprawiony w ruch. Zgodnie z zasadą zachowania pędu, wahadło porusza się w stałym kierunku w przestrzeni, jednak z perspektywy obserwatora na Ziemi kierunek ruchu wahadła się zmienia. Szybkość tej zmiany zależy od szerokości geograficznej. Na biegunach, gdzie efekt ten jest najsilniejszy, pełny obrót nastąpi w 24 godziny, a idealnie na równiku, gdzie nie występuje w ogóle, wahadło nie zmieni swojej pozycji. Skąd taka różnica? Wartość przyspieszenia Coriolisa rośnie proporcjonalnie do sinusa szerokości geograficznej, ale nie będę Was przesadnie zanudzał fizyką. Jeśli ktoś byłby zainteresowany samym wahadłem, to nawet w Polsce mamy wiele miejsc, gdzie można to zjawisko zaobserwować na własne oczy. Kolejne doświadczenie, które może wykazać istnienie efektu Coriolisa, jest podobne do udawanego eksperymentu ze zlewami, ale przeprowadzone w dużo dokładniejszy i bardziej miarodajny sposób.
O ile małe naczynia stojące blisko równika nie będą w stanie niczego dowieść, o tyle dwa duże zbiorniki z ustabilizowaną wodą, znajdujące się na przeciwnych półkulach w znacznie większej odległości od równika, mogą już posłużyć do przeprowadzenia całkiem wartościowych obserwacji. I takie doświadczenia były robione. Jedno z nich właśnie oglądacie. Z lewej strony widać taki pojemnik ustawiony w Stanach, a z prawej drugi w Australii. W zbiorniku tworzy się wir obracający się w lewo na półkuli północnej, a na południowej w prawo, co podobnie jak obserwacja wahadła Foucault dowodzi istnienia efektu Coriolisa. Jeśli jednak ktoś z Was chciałby w tym momencie sprawdzić, czy Ziemia aby na pewno nie jest płaska i pozorna siła Coriolisa naprawdę istnieje, to najprostszym sposobem jest wejście na dowolną stronę internetową umożliwiającą podgląd aktualnej sytuacji pogodowej na świecie i przeanalizowanie kierunku, w którym kręcą się układy baryczne na obu półkulach. Weźmy dla przykładu półkulę południową. Jak widzicie, większość niżów obraca się w prawo, a wyżów w lewo, więc wszystko się zgadza. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli film Ci się spodobał, możesz kliknąć łapkę w górę, podbicie albo zasubskrybować kanał. A jeśli masz jakiekolwiek pytania lub przemyślenia, napisz komentarz. Na wszystkie chętnie odpowiem. Do następnego. Cześć!